first, I think that we will try to start with the questions from the audience. You know, I'm the natural pilot and I'm the host of the chair. Okay, so we have the first question. Okay, I have one general question for all, and then one more particular. Okay. Powinienem po angielsku czy po polsku? I think that better would be in English if it's... Okay, the first question is, because there is something ambiguous about your project, which is connected with this kind of, I have this kind of feeling like if you think about pioneer in the 19th century, imagine the pioneer in the Alaska or in the United States, you know, with the canoe, with this hat, with this fur, that you are exploring new areas. You are, you know, this is the great adventure. And there's a lot of good things on the side, yes? But then there's kind of dark picture connected with the pioneer, because we know who is approaching just after. Buffalo Bill, killing all bisons, exploiting the nature. And this is harsh question, not for you, but this kind of systemic harsh question. Do you feel that maybe you are somehow, as a pioneer, which is opening new frontiers, which is nice, because we are pioneers. This is this romantic version. But on the other hand, maybe this is the way to open these frontiers for, you know, let's say, commodification, exploitation, appropriation, and other bad actions indeed. And maybe this is more question for this panelist, not this, because it was, your presentation was more on the focus in particular, that it's all like this. And, okay, maybe this. Okay. Well, I agree with you. So I think the difference is that I guess the pioneers a couple of hundred years ago were the optimists, the kind of people that do put technology in the world today, the likes of Amazon and Google. I think they're the pioneers, running roughshod across the world, telling us that this is a better future. And I don't take that standpoint, as you probably gathered from the first few slides. So I think, for me, it's acknowledging that there are problems with being at the frontier. There may be problems with the type of technologies that are emerging at the moment. I'm quite worried about artificial intelligence and algorithms and automation, things that make decisions on our behalf. I think these are very problematic. And a much more important, rich, broad debate needs to happen, because there is no debate happening. These things are automatically implemented due to the lobbying power of people like Google. So my approach, my work is all about trying to change the way the frontier happens, to have a more considered approach to it, because it is problematic the way things happen. And as you've seen, I don't use new technologies. I like to think to go back, and I was wondering how to, as you said, go out of the galleries and really help the people, like the last presentation. And I don't know, I don't think that I am a pioneer. I just talk about maybe feelings and I think that in my process of designing, I mostly learned not to just be a pioneer, but to make the steps smaller for the rest to follow the pioneers, to make them understand what is going on, and to make the pioneers. Yeah. What are the kind of safe? How you can stop the processes which your project, particularly this her project, open. Because, nice, it was this good emancipatory story, and I like it. I really like the project.
But then, I can imagine that, for example, someone will be forced to sell her to create, for example, stuff. How we can think mutual about how to do this safe, I don't know how to say, like you have in Yeah, the it's important. safe word. Let's say, stop this, you cannot use her as a product. Yes, it's exactly how we can put this inside our project. You know, like how we can hack the project that, for example, if it's used by company in the way we don't like it, the project will crash, for example, or Yeah. will be debug the project. Yeah, This kind yeah. of thinking. Yeah, it's really good to think about it because it's already a problem if you look at hair extensions. People in this world are forced to sell their hair because of those hair extensions, because somebody else will like to look more beautiful. But I think by using your own identity and your own hair, you can choose for your own project. Yeah, I think there is a limit to which you can have control. And of course you can try to, like in your case, like you can try to prevent many things, but the way people appropriate that will always be out of your hand. And I think with this whole new technologies or new technological era, it's always about finding, or for me it is, because I also don't like to use that much new technologies in my processes. But then at some point they do make everything easier, so why say no to that? So it's about finding the balance in how much you use it and the way you use it as well. I think that, of course, the question wasn't focused on the Autobot, but that's for sure that this is one of the pioneers, and the question is what we are feeling about the body and what nowadays is a natural body. And if you could answer this question, it would be, I think it's a good step for the further discussion. And then there will be questions I saw from the audience. Sorry, was there a question? What the natural? How long do we have for that? Yeah, I don't know. I'm less interested in what the natural body is. I mean, there becomes a very complex philosophical argument there about what is nature. I'd be more interested in the question, what is a preferable body or a better body? These are the kind of questions we like to ask through our projects, because rather than this very optimistic utopian idea that everything's preferable, that the big companies would have us believe, it's the quote from Baudrillard in the 1960s where he's talking about automation turns us into spectators. So I have problems with the de-skilling that happens when technology takes over too many roles of our life. I have a problem with things being just too efficient all of the time. So the payment system you talked about, Google Pay, money is very experiential. Money is qualitative. If I've got a huge roll of notes, I feel powerful and I hand that over. It's a very meaningful interaction. But this Google Pays, it's meaningless. So I think the natural side of it is almost less important to me. I'd like to just think about the quality of the interactions that I have through technology and the quality of the mediation that happen through technology, with the knowledge that the better that technology makes things better is open, and we need to really explore what we think better is. That's the debate that for me is the important one. I think there's a difference between like biological body and normal
natural body. I think natural for me, and maybe it's a very romantic point of view, but it's whatever feels good to you, or whatever skin you feel comfortable in. So I think for me that's the natural body, whether that is an enhanced body or whether that is your actual biological body. The hands, the one you were showing, the cyborg, the human cyborg. If by having an implant in his hand makes him feel more natural, then that's a natural body to him. But that's very individual, I would say. Yeah, I think my opinion about natural body follows you. Like, if I think of a natural body, I'm not thinking of my presence anymore. I'm not thinking of all the technology, the development, virtual reality, whatsoever, but I think of how I feel and how I feel in my body. For me, that is my natural body right now, because it can be so much more than the part of my body that you see. But still, that feels for me as a natural body. Can I add something else? Sorry, I wanted to say that our bodies are in constant change. So what it feels natural right now might not be what feels natural later on. So it's also, I think, of adapting. Ja pozwolę odpowiedzieć sobie po polsku i na to pytanie nie mam innej odpowiedzi jak tylko to, że naturalne ciało, 2 ręce, 2 nogi. Każda proteza, jaka by nie była, jakby nie wyglądała, będzie tylko i wyłącznie jakimś mechanicznym uzupełnieniem, naprawieniem, narzędziem. Nie będzie w stanie w 100% naśladować ludzkiego ciała w szerokim aspekcie, nie tylko w zakresie biomechaniki, lokomocji, ale chociażby wyrażania uczuć czy przekazywania uczuć. Jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, no nie wiem, dotyk dłonią, uspokajający dotyk dłonią, naturalną ludzką dłonią, prawdopodobnie nigdy nie będzie w stanie być zastąpiony sztuczną dłonią, czy poprzez sztuczną dłoń w ten sam sposób. Także naturalne ciało jak najbardziej, 2 ręce, 2 nogi. Let me skip in Polish for 1 minute, alright? Pozwolę sobie zaadresować do panów pytanie, mianowicie czy na rynku jest miejsce na protezy, które do złudzenia przypominają ludzkie, które mają skórę włosioną nawet, tak? Czy klienci raczej nie są zainteresowani takimi rozwiązaniami i z dumą właśnie tak jak pan, z dumą pokazuje maszynę. Tak, jak najbardziej miejsce czy zapotrzebowanie jest zarówno na tą funkcjonalność protez rąk czy nóg, ale zarazem na dzień dzisiejszy, przynajmniej w Polsce, 95% pacjentów oczekuje też tego wyglądu jak najbardziej zbliżonego do naturalnego, czyli pokrycie imitujące skórę, czasami jakby też naturalne włosy imitujące owłosienie itd., itd. Przepraszam, czy to są właśnie naturalne włosy, czy tak? Można też. Okay. Ze zdrowej. To już jakby w szczegóły techniczne wchodzimy na przykład przy kończynie górnej czy przy kończynie dolnej ze zdrowej nogi się zgala włosy, które następnie są włos po włosku są jakby zatapiane w pokryciu tym ciałopodobnym protezy. Tej samej osoby. I jeszcze kolega też coś chce dodać z własnego doświadczenia. Osobiście jestem takim swego rodzaju ewenementem jeszcze na skalę naszego kraju, jeśli chodzi o tą chęć publicznego demonstrowania swojej niepełnosprawności, chociaż ja bym to nazwał swoją sprawnością. I cały czas jest jednak silny nacisk osób, które utraciły swoją sprawność,
na to, żeby te protezy, te rekonstrukcje w różnym rozumieniu naszego ciała, żeby one jednak imitowały wizualnie, designersko ciało. Dla mnie to przestało odgrywać znaczenie. Ja jestem dumny właśnie, że ten mechanizm daje mi tak szerokie możliwości i że to nie dzięki ciału, które jest doskonałe, wydawać by się mogło, przyrównując do maszyny, ale właśnie dzięki temu sprzętowi, który mi je zastępuje, jestem w stanie dzisiaj przekraczać nawet gdzieś tam przeciętną, przypisaną dla osób aktywnych. O czym mam nadzieję będę miał tutaj 5 minut praktycznej demonstracji. Ale właśnie te zawody, takie zawody sportowe jak cybatlon zorganizowane w tamtym tygodniu w Zurychu, pokazują, że tam wszyscy zawodnicy mieli protezy odsłonięte, mechaniczne i na ile też śledzę, a powiem szczerze, że ten temat mnie bardzo mocno interesuje, tak mam wrażenie, że to jest bardzo polska, nasza regionalna specyfika, tak, używania protez, które imitują nogę. Czy tak? Czy pan potwierdza tę tezę, czy to jest... Jak najbardziej potwierdzam, ale muszę przyznać, że wśród osób młodych panuje większa chęć jak gdyby otwierania się z tą swoją niepełnosprawnością, przełamywania tej mentalności, że to trzeba ukryć, że to trzeba w jakiś sposób do złudzenia wpisać w strukturę naszego naturalnej naszej budowy. Osoby młode chcą tych innowacji i one wyrastają już w duchu zupełnie innej myśli, podejścia do tego. Osoby starsze jeszcze mają silnie zakorzenione przeświadczenie, że tego trzeba się wstydzić, że niepełnosprawność to jest powód do jakiegoś wykluczenia społecznego. Dlatego w momencie, kiedy dobrze ją zatuszujemy, to wtedy będzie się dało jakoś żyć. Na warsztatach bardzo ciekawa dyskusja się nawiązała, kiedy pokazałem slajd i tam też był wywiad z dziewczynką, z dzieckiem, która używa jako pierwsze dziecko na świecie protezy górnej kończyny, która przypomina rękę bohatera z komiksu. I tak jak pokazałem właśnie te marvelowskie, disneyowskie, powstały obawy o to, pojawiły się zapytania o to, no dobrze, to dziecko wtedy pójdzie do szkoły, będzie dumne z tego, jakiej protezy używa, nie będzie absolutnie miało żadnych kompleksów, może zostanie wybrane gospodarzem klasy, ale co się stanie po 15 latach, czy po 20, kiedy to dziecko dorośnie? Co pan sądzi na temat tego pomysłu marvelowskiego z imitowaniem, z pokazywaniem, rozumieniem protezy jako bohater, jako właśnie super bohater, ktoś nadludzki. Czy to dla dziecka będzie dobre tylko na początku, czy w długim okresie skutki będą plus, na minus? Ja myślę, że jest to doskonały pomysł. Jest to właśnie jeden ze środków rozumienia, że tak naprawdę bohaterem można być w każdej postaci, a tym bardziej właśnie, kiedy mamy przed sobą swego rodzaju wyzwanie, czyli zmierzenie się z sytuacją, która odebrała nam naszą sprawność. Wówczas ta nasza walka w dotarciu ponownie do punktu, z jakiego kiedyś tam spadliśmy na niższy poziom, to generuje takie przeświadczenie, że można przed samym sobą chociażby stać się swego rodzaju bohaterem. I tutaj myślę, że dla dzieci fajny jest to impuls do generowania właśnie takich ambicji poza całym designem, poza zabawą, również w pojmowaniu sprawy. Dziękuję bardzo. Pojawiło się tutaj, kontynuując to, co się działo na warsztacie, pytanie, czy dzieci, które będą chodzić z
tym oto dzieckiem, które ma rękę superbohatera, nie będą dążyły do tego i nie pojawi się pytanie: mamo, ja też bym chciał mieć taką rękę, którą ma mój kolega z klasy, tak? I jaką dyskusję to może wywołać. Bardzo często dzisiaj, wprowadzając nowe technologie blisko naszego ciała, nie myślimy, ja mam takie wrażenie, że bardzo wyłączamy to nasze krytyczne myślenie na temat właśnie technologii i tych zmian, wprowadzania ich coraz bliżej, bo konsekwencją tego będzie to, że rzeczywiście otwieramy się na dyskusję z dzieckiem, które przychodzi i mówi: mamo, ja też bym chciał mieć taki gadżet, tak? Ja może taki przykład z życia wzięty podam. Moje dzieci wyrastały z ojcem, który nie ma nogi, z ojcem, który przez większość życia uprawia sport, który ma niemałe osiągnięcia na arenach międzynarodowych i nawet kiedyś doszło do takiej sytuacji, jedno z dzieci powiedziało, ono chciałoby być w przyszłości sportowcem, na co moje dziecko skorygowało mnie: nie możesz, musisz mieć protezę. Dziękuję. Tutaj jest pytanie z sali. Zrozumiałem, że Państwo zajmujecie się jak gdyby między zasobnikami informacji i transmisją porozumienia. Wiem, że chyba są te zasobniki informacji. Te zasobniki informacji, gdzie je mamy? Już wszyscy myślimy, że w mózgu, ale czyżby to, co w mózgu przekazujemy dziecku? Nie, chyba poprzez DNA, więc tamte też są te pendrive'y pamięci i to DNA. Być może, że są takie, które obsługują ten procesor mózgowy do przetwarzania tejże informacji. No więc, żeby to, co Państwo się zajmujecie, to ośrodek. Przepraszam, moment. Ready, sorry. Jednego organizmu żywego, zasobnik informacji drugiego organizmu żywego i w tym organizmie żywym ta informacja musi być transmitowana do nadajników jakichś, a tam do odbiorników i jeszcze Państwo poszukiwaliście medium, czyli wody, włosa, maski i tych takich form, które są częścią tego pasa transmisyjnego informacji. No i podobała mi się na przykład woda. Pewnie, że wyszliśmy z oceanu albo z macicy matki i tam prawdopodobnie ta komunikacja była w obszarze tej wody, to chyba w jakimś obszarze szumów, niskich częstotliwości dźwiękowych, zaburzeń w materii. W takim razie, ale my ten obszar częstotliwości jakoś sobie już zupełnie u nas zanika, ten obszar, sposób przenoszenia informacji. Chociaż wiele zwierząt jeszcze tę zdolność posiada. Oczywiście fizyk wie, że im wyższa częstotliwość, to łatwiej większą moc informacji nałożyć na ten strumień, gdy wyższa częstotliwość, bo przez modulację amplitudową lub częstotliwościową. No więc gdyby tam jeszcze poszukiwać w tej wodzie tego łącznika niskoczęstotliwościowych dźwięków, no to myślę, że wrócą Państwo jak gdyby do pierwotnych naszych form człowieka. I włos mi się podobał, bo i tu się zacząłem zastanawiać, że to DNA, czyli ten nośnik informacji, jest cudownie opakowany i fizyk powinien sprawdzić, w jakich warunkach przedziału temperatury, ciśnień, innych oddziaływań i nie ulegnie to DNA uszkodzeniu. Być może, że jesteśmy na etapie tego, że moglibyśmy zasiać nasze życie tymi DNA, na przykład włosów, fragmencików, kosmos, nie jakieś inne planety,
pewnie trzeba by było DNA XY, żeby to jakoś tam gdzieś sklonowało w postaci osobnika. Well, the smell thing is essentially that. If you've seen the project downstairs, it proposes a blind date where if you're a single person who wants to meet a partner to procreate, smell would be a good mechanism to aid in that selection process. So as a means of communication, the premise is that smell as a sense was devalued in the 18th and 19th century as the researchers of the time prioritized the visual sense and the auditory sense. Smell was seen as something animalistic, bestial, the kind of thing, the way dogs communicate. And very, very little research happened. At the same time, we started covering ourselves up with deodorants and perfume, so disguising our own smells. Things changed probably from the 60s onwards, where much research started to happen. And it turns out, actually, if we could really relearn how to use smell as a communication technique, there might be huge advantages. So there are people in the Amazon, for example, a group of people who, for them, smell is the queen sense, or the king sense, the most important sense that they use, and it's actually a taboo to marry somebody who has the same smell as yourself. Now this sounds very strange, because I don't know what I smell like. I don't know if someone smells the same or different to me. But for them, it's a very natural way of being. And what you end up with is children with a very strong immune system. So there are hereditary benefits to using smell in ways that we have lost touch with. So yeah, it's communication. There are many other ways of communicating. I think with technology, the way we develop technology, it's all about augmentation. It's about making stronger the things that are already there. And I think this is the same, along the lines of what you're saying, is we try and recreate the human body as is through technology, rather than rethinking. If you take away the constraints of nature, of natural evolution, then the prosthesis could be anything. And here you've got bespoke prosthesis for running or for cycling or for different things. Very unique things for very specific situations. And I think this is where things become interesting, is not trying to just follow the very familiar paths, whether it be communication or technological development, but to really think about the purpose of each situation or scenario that we design and invent for. That's true, thank you. Jeśli mogę, już naprawdę króciutko, jeśli chodzi o technologię medyczną, chciałbym tylko dorzucić do całości tego wszystkiego, co zostało już powiedziane, że jest to dla osoby niepełnosprawnej droga, z której ona już się nie chce cofać. Ona już nie chce się zastanawiać, czy to było odpowiednio wyreżyserowane, ponieważ jest to droga ku lepszemu życiu. W tym momencie z osoby, która jest ograniczona w swoich możliwościach, nagle stajemy się coraz lepsi, coraz bardziej otwarci na świat, z coraz większymi możliwościami i dlatego też ja dzisiaj mogę podróżować po całej Europie. Jeśli chcę, mogę teraz wstać, przebiec się sprintem, a prawdopodobnie być w tym lepszym niż większość z Państwa. Jasne, jak najbardziej. Jest to droga, która dla mnie przynajmniej jest drogą bez powrotu i tak niech pozostanie. Tutaj mamy jeszcze pytanie z sali. Jeżeli możemy podać. O, super. Ja to takie skoncentrowane i szybkie pytanie, żeby nie przedłużać, żeby Państwa nie zamęczać. Konkretne pytanie do Pana doktora Pałczyńskiego. Właśnie, te wszystkie techniki kończyn właśnie uzupełniania protezami bio, jakie one stanowią zagrożenie do tego, co robi Trzebnica? Czyli tam jest ten ośrodek transplantacji kończyn, bardzo znany zresztą. No nie wiem, na ile znany w świecie, ale w Polsce jest najbardziej znanym właśnie Centrum Transplantacji Kończyn Naturalnych. Czyli krótko mówiąc, te biokończyny, jakie stanowią zagrożenie dla tych naturalnych transplantacji kończyn te dane osoby, a nawet właśnie już teraz wiadomo, że Trzebnica nawet po osobach zmarłych, że tak powiem, uzupełnia braki kończyn osób zdrowych. Przepraszam, może za długo chciałem się jak najbardziej skoncentrować, może stąd też, ale chyba wiadomo, o co chodzi, tak? Czyli krótko mówiąc, konkurencja naturalnych kończyn, a bio.
protest. Tak, rozumiem. Krótkie tylko wyjaśnienie. Ja nazywam się Rafał Wielowski, osoba, która jest wymieniona na liście uczestników. Jest również na sali, ale nie jest mną, ja nie jestem tą osobą. Co do Pana pytania, trudno jest mi tutaj jakby się odnieść do pojęcia zagrożenia. W żaden sposób nie uważam wspomnianej trzebnicy jako ośrodka, który transplantuje kończyny górne. Trzebnica w tym przypadku nie jest zagrożeniem dla protez bio i w drugą stronę protezy bio nie są zagrożeniem. Trudno jest mi tutaj... Zaprzestanie się w pewnym momencie prowadzenia badań, jeżeli te bioprotezy będą na tyle doskonałe, to nie będzie sensu prowadzić już dalej badań do przywracania nam tych naszych naturalnych kończyn, które po prostu zostały na skutek na przykład wypadku drogowego, bo o takich głównie tutaj mamy do czynienia, bo mi nie chodzi o taką część naszej kończyny, która już się nie nadaje do przywrócenia organizmowi, bo na przykład jest rakotwórcza, ale mi chodzi o konkretny taki przypadek samochodowy, tak? I tutaj były bardzo szeroko prowadzone badania i mówię, doszli nawet do tego momentu, że nawet od nieboszczyków ludzie otrzymują ręce. Zgadza się. Ja widziałbym to w ten sposób, że dwie jakby metody zaopatrzeń, tak? Taka metoda zaopatrywanie w sztuczne ręce i zaopatrywanie w protezy pochodzące, przeszczepy pomiędzy jakby ludźmi jak najbardziej mogą się uzupełniać. To, co jest dokonywane w trzebnicy, ma pewne ograniczenia. Tego typu transplantacje nie mogą być przeprowadzone u każdej osoby bez ręki. Jak najbardziej te dwie technologie mogą się uzupełniać, one nie muszą konkurować między sobą. Ja zagrożeń nie widzę dla jednej grupy i dla drugiej grupy. Bo ja tego właśnie zagrożeń nie widzę. Dobrze, tutaj jeszcze mam ostatnie właściwie, dobrze, w takim razie takie krótkie pytanie, bo tutaj dostaję informację, że musimy... Ja mam pytanie takie, czy Państwo nie widzą zagrożeń w tych nowych technologiach? Bo wydaje mi się właściwie, że my jako społeczeństwo jakby mamy tendencję do uzależniania się. Właściwie to widać na przestrzeni jakby całej historii i bardzo łatwo akceptujemy takie wzory jakby w pewnym sensie oparte na swego rodzaju modzie. Jak patrzymy na przykład na czasy jeszcze Ludwika, my ubieraliśmy się w dziwne stroje, wysokie peruki. Czy przypadkiem ta technologia nie spowoduje, że zaczniemy ją jakby używać niepotrzebnie, bo ona nam da właśnie tą przewagę, że ona stanie się jakby czymś, że będziemy bardziej konkurencyjni. I czy to nie prowadzi do apokalipsy, o tym cośmy mówili wczoraj właściwie. To jest, wydaje mi się, ogromne niebezpieczeństwo. Tak samo jak no, myślę, że to naprawdę jest duży problem. Przyzwyczajenie się do pewnych rzeczy, jak na przykład kupowanie poprzez chip w ręku, czy poprzez jakby fizjonomię, czy gałkę oczną, nagle się okaże, że ten system się załamie w jakiś sposób i wrócimy do naturalnych potrzeb, to nie będziemy w stanie w ogóle funkcjonować społecznie, bo pozbawimy się pewnych jakby cech, które się wyrabia w procesie jakby pewnej, jakby powiedzieć to, prób i błędów. Uczymy się na błędach i to jest proces długoletni. Dziecko właściwie się rozwija i się uczy i nagle, jeżeli przestaniemy się go uczyć, bo wszystko będziemy mieli dane, to właściwie będziemy kalekami. Ja mam wrażenie, że stoi przed nami ogromne niebezpieczeństwo. Najgorsze jest to, że ludzie młodzi akceptują to. Wydaje mi się, że nastawienie ludzi starszych, to o czym Pan mówił, że się wstydzą jednak tego, to nas w jakiś sposób broni właściwie. Natomiast no, tego typu rozwiązania mogą mieć tylko zastosowanie w celach wojskowych. Dziękuję za to pytanie. Czy boimy się tego uzależnienia od technologii? Na tą chwilę myślę, że technologia medyczna, cały czas technologia medyczna na tą chwilę nie jest w stanie doścignąć natury, więc my dopiero zmierzamy do tego punktu, gdzie mogłoby się to, powiedzmy, zrównać. Nie ma w tej chwili obaw tego typu. Jeżeli osiągniemy ten punkt albo go zaczniemy przekraczać, wtedy można byłoby podjąć taką dyskusję. Na tą chwilę jest to uzupełnianie tego, co
co nam oferuje natura. Pytanie właśnie, czy tej dyskusji nie powinniśmy zaczynać trochę wcześniej, zanim wyjdziemy na kolejny etap. To jest chyba, to była ta esencja, jak mogła tutaj Dania. I think technology is not, yes, as we've said, it's not science fiction, it's already happening. So we have to first acknowledge that, because it's an immediate present. And therefore it's going to be our future. The problem, I think the problem is not the risks that can come out of technology, is the mishandling that can come out of that. And that lies in education. I think it's, I think it's the way we use it. Sorry, I lost the train of thought. Maybe it came to your mind after mine. For me, it's not about being afraid of technology. It's something that we can work with together. It's not the machine vs the human. It's a cooperation between the both of them, and to see how we can involve it in our lives. And by being afraid, you might close your eyes or you might fight to it, while it can be your friend, just like the difference between cultures. You can see it as an enemy, but you can see it as a friend as well. And it is part of our future, and we never know what the future will bring us, but at least we can be open about it and talk about it to be aware from what can happen and what it can bring us. So yeah, being afraid, I think it will never help us. And can it be an addiction? Everything can be an addiction, but as long as we know that it can be, we can do something about that. It's the same as being disabled. Like a disability is something you have in your mind, in your mindset, and I think that the way you feel about it gives you more and gives you more in life than a piece of technology. But that's my opinion. Yeah, I was going to say that by acknowledging it, you take the power out of it, and then you let it be more mundane in a way. And yes, like values will change, but that's not necessarily a bad thing. It's about adapting to the present needs and the future needs, and trying to make a change from now, but with acknowledging what's coming next. I agree with it. Yes, I'm a bit afraid of technologies, yes. But I think that it's something about addiction. Mm-hmm. And it's more a fear of the addiction, and not the technology itself. The technology, yes. Okay, thank you. James? Well, I mean, this is really the question that's at the heart of everything that I do and think about. And I agree with the gentleman who posed the question. I'm very afraid. The problem I have is where the power lies. And it's not a democracy. There's no big debate taking place about the kind of future that we want through technology. I'm not a dystopian. I don't believe it will go wrong, but I'm not a utopian either. I don't think it's all going to be wonderful. It'll be somewhere in the middle. But the problem is things like driverless cars. It's not just a new form of getting to work. It disrupts everything. If you look at Uber, the taxi company is the first stage. They're incredibly disruptive. Whole walks of life are being transformed because of this technology that's being exploited by one particular company. And so the likes of Uber, the likes of Google, to lobby government to make driverless cars a reality are very powerful.
But the things that go with driverless cars, the potential problems, are vast and unforeseen. So just like in 1939, when General Motors were trying to push the superhighways across America through the Futurama exhibit at the World Fair, it was all about perfect suburbs, wonderful motorways, the car being this delightful future that we'll all share. No one thinks about the traffic jams that we now face, status anxiety through not having the right kind of car, smog, all of the bad stuff. So the driverless cars will have the same problem. And there was an article came out yesterday that the Mercedes driverless car algorithm will choose to crash into a human pedestrian rather than hurt the person driving the car. So there are very, very complex ethical decision-making happening through this technology. But this technology will happen because of the power of the lobbying people. And this is I'm sorry, I'm ranting a bit here, but this is the problem for me, is where is the discussion and debate about what we want for technology? That's the problem. It's about education, as was mentioned Exactly, earlier. what's the next step? Because we are right now living in one, and it looks really fine and cool, but no one is asking questions further. No one is pushing this. Because it's all about selling it. Yeah, exactly. It's all about selling it and making it look wonderful. But it's not ethical to be. We need to look what could also go wrong, and then we'll have a more educated path to the future. Okay, Daniel, last quote? Just to double that, I think what I'm fears the most is not in technology per se, maybe how fast it is going in comparison to how slow we as people are going, but it's more about the appropriation of people. Mm-hmm. Yeah, thank you. And this is just the final quote to just combine these two days together. Będzie łatwiej. Powiem po polsku, bo będę mówił jakby do obu stron. To jest, kiedy mieliśmy projekt pana Daniela i on pokazywał nam tą możliwość uczenia się empatii, tak? I myślimy o ciałach. Tak, dzisiejszy dzień jest mocno zbudowany na ciele. W 1959 roku był projekt, o którym można przeczytać w książce Czarny jak ja, Black as Me, którą pan John Howard Griffin zrobił w Stanach Zjednoczonych, który poddał swoje ciało przemianom, brał tabletki na bielactwo, tak żeby pociemnić swoją skórę, tak, dodatkowo używał farb, plus dla pani informacja, musiał zgolić włosy, żeby antropologicznie nie było to podejrzane, że jego włosy go zdradzą. I on na początku robił eksperyment, że chodził po ulicach jako właśnie już czarny na południu Stanów Zjednoczonych, doświadczał tego życia w świecie apartheidu, realnego apartheidu. Na przykład, powiem, może to jest dosadny przykład, uświadomił sobie, kiedy zaczął być tym czarnym, że jako biały mógł chodzić do toalety gdziekolwiek chciał i nigdy nie myślał, że załatwienie potrzeby tak w toalecie jest problemem. Kiedyś był czarny, tak już w nowej tożsamości okazało się, że wiadomo, w Stanach Zjednoczonych większość tych toalet publicznych miała napis tylko dla białych. I okazało się, że dla niego jednym z fizycznych doświadczeń bycia tym przebranym czarnym był problem, gdzie pójść do toalety. Taki banał. I teraz moje pytanie jest jakby, na ile Państwo, tak jako artyści, są dla nas, plus to, o czym mówił Pan Michał, czyli cała wirtualność, byłaby sposobem konstruowania tych maszyn wirtualności, takich wirtualnych maszyn empatii, żebyśmy mogli, i teraz jakby tutaj łączę Państwa, tak, żebyśmy nie tylko mówili, tak, o problemie na przykład bycia z protezą, ale żebyśmy mogli testować te nasze pytania, tak, czy to jest bezpieczne, niebezpieczne, poprzez jakąś taką testowanie rozwiązań, tak, żebyśmy chodzili w tych cudzych skórach. I to jest jakby połączenie, bo my szukaliśmy wczoraj, tak, tego pytania, czy poza zagrożeniami związanymi z antropocenem istnieją szanse, tak, więc pytanie byłoby w liczbie mnogiej, tutaj adresuję do Jamesa, który mówił, że jest ostrożny w stosunku do pojęcia utopia, tak, jest taka książka Utopistyka, w której Immanuel Wallerstein, o którym mówiliśmy wczoraj, nie tydzień temu, tak, mówił, że on nie proponuje utopii, ale on proponuje, żebyśmy uczyli się myśleć o potencjalnych ścieżkach rozwoju, nie takich utopiach przez duże U, tak? Ale żebyśmy testowali i doświadczali. Teraz łącząc pana Daniela tutaj z panami z Ottobok, to jest właśnie to, tak? Żebyśmy się nauczyli chodzić w tej cudzej skórze, tak jak pan Howard Griffin. Okay. Dziękuję. Ja myślę, że właśnie
tutaj możemy złączyć to i podsumować i przenieść do kuluarów, gdzie już stygnie nam obiad. Pytanie dotyczące, czy te zmiany, które postępują, jakby myślę, że nikt ich nie podważa, nikt z nas ich nie podważa, że one postępują i że one są dobre, tylko że coraz mniej mamy tego czasu na testowanie ich i sprawdzanie, który ze scenariuszy, które wybieramy, jest tym właściwym, niewłaściwym. Ja tu nie chcę, tak samo sama wystawa nie była zbudowana w ten sposób, żeby dawać odpowiedź, tylko właśnie po to, żebyśmy zaczęli zadawać pytania i myślę, że to jest podstawą, dlatego ten panel pozwoliłam sobie troszeczkę przedłużyć, bo właśnie te pytania to jest esencja, w której my powinniśmy się mierzyć, odpowiadając na potrzeby technologiczne, które są kreowane i które są możliwe do wdrożenia i do zaszczepienia w nasze ciało. I jeszcze Michał. Tylko dodam, że niektóre scenariusze w różnych częściach świata realizują się niezależnie.